Witam Was, kochani, na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na kolejny film perfumowy. I to nie do końca będzie taki przewodnik, ale moje teraz właśnie takie pytanie: czy chcielibyście, żebym zrobiła Wam przewodnik po markach perfumowych? Wzięlibyśmy sobie na tapet w tych filmach nisze. Jest tego bardzo dużo. Ja dzisiaj będę Wam w tym filmie opowiadała o markach właśnie takich niszowych, ale nie tylko, ale głównie, które są w zasięgu mojego zainteresowania i z których chciałabym jakieś zapachy posiadać. I jeżeli takie zapachy już mam wybrane, to nawet Wam coś tam powiem, ale jeżeli takiego zapachu konkretnego jeszcze nie mam, to po prostu powiem Wam coś o marce. Ale jeżeli chcielibyście, to mogłabym wprowadzić taki cykl filmów z przewodnikiem po marce. Jedna marka, jeden odcinek. Więc jeżeli chcielibyście taka jest moja propozycja, to bardzo Was proszę, w komentarzach pod tym filmem napiszcie, że tak bądź nie. Jeżeli nic nie napiszecie, no to pewnie takie filmy też nie będą powstawały, bo nie o to chodzi, żebym robiła filmy, do których się muszę bardzo mocno przygotować, a po prostu one nie będą przez Was oglądane, więc dajcie mi znać, ja będę bardzo wdzięczna za Waszą aktywność w tym temacie. A teraz zapraszam Was na dalszą część filmu. Ja przeglądam bardzo dużo stron perfumowych, bardzo śledzę pewne marki, jedne bardziej, drugie mniej, jedne bardziej mnie interesują, drugie mniej mnie interesują. Ale są takie marki, które weszły bardzo mocno w krąg moich zainteresowań. Głównie jest to spowodowane grupami, do których dołączyłam, perfumowych. I tam po prostu dziewczyny się wymieniają swoimi doświadczeniami, zapachami. Tam też można sprzedać zapach, kupić od kogoś zapach, można poszukać i poprosić, czy ktoś ma, jeżeli jakiegoś zapachu gdzieś nie możemy dostać. Bardzo dużo dziewczyny tam mają i mają właśnie bardzo dużo też zapachów marek niszowych, o których ja w życiu też nie słyszałam. No i zaczęłam po prostu śledzić i wybrałam sobie marki, które podobają mi się też wizualnie. Nie tylko intrygują mnie w sposób taki oczywisty, czyli zapachem, ale intrygują mnie też może inaczej. Bardzo wpisuje się w to, co mi się podoba, estetyka buteleczek na przykład. I dla mnie to też było bardzo ważne. Dlatego zacznijmy może, bo ja lubię się rozgadywać, ale żeby 2 minuty robić wstępu, to już chyba lekka przesada. O pierwszej marce, o jakiej chcę Wam powiedzieć, to jest marka BDK Perfumes. Parfum. Jest to dom perfumeryjny z Paryża. Jest to marka, akurat nie, o której się dowiedziałam z tych grup, tylko to jest marka, która przewija się już od bardzo dawna w mojej głowie. Jest taka strona Mood Scent Bar. Ja tam bardzo często bywam na tej stronie, a marka BDK jest tam bardzo licznie, przez bardzo liczną ilość, może inaczej, przez dużą ilość zapachów reprezentowana. Można tam sobie zakupić. Jest ogromny wybór. No i zawsze sobie właśnie śledziłam tę markę. Marka została założona w 2016 roku przez Davida Benedeka. Oferuje eleganckie zapachy stworzone w oparciu o najwyższej jakości składniki. Perfumy BDK są zakorzenione w barwnej francuskiej rzeczywistości. Rodzą się w inspiracji miejscami, historiami i postaciami związanymi z krajem nad Sekwaną. Jako produkt francuskiej pasji, artystycznego rzemiosła zaskakują zarówno pięknymi flakonami, jak i niezwykłymi kompozycjami zapachowymi, które powstają bez pośpiechu z użyciem najlepszych esencji z Grasse. W zapachowym portfolio BDK znajduje się blisko 20 perfum, w tym m.in. flagowe Gris Charnel,
kwiecisty bouquet de Hongrie czy męski orientalny oud Abramat. Warto poznać także kolekcję Azur, na którą składają się zapachy nawiązujące do morza i otaczających go pejzaży. Citrus Riviera, Celle d'Orgeon i Villa Neroli. BDK Parfum Paris poza ekskluzywnymi perfumami dla kobiet i mężczyzn tworzy także perfumy do włosów wzbogacone w proteiny jedwabiu i glicerynę oraz ekologiczne, pachnące płyny do prania. I tutaj właśnie mam takie 3 zapachy, tak naprawdę, które na stronie Mood Scent oni często robią takie, słuchajcie, może nie rankingi, mniej więcej tak 15 zapachów niszowych, które najlepiej się sprzedają albo które są uważane za najpiękniejsze. No i w tym rankingu były zapachy Passoir Extra, właśnie te Bouquet de Hongrie i Tuberose Imperial. I teraz mogę Wam coś o tych zapachach powiedzieć, ale mogę przeczytać ewentualnie to, co marka, co można znaleźć nawet na stronie marki, jak opisuje te zapachy. Natomiast to i tak nam dalej, moim zdaniem, nic nie powie, ale może najdłuższy opis jest przy Passoir Extra i tu jest tak, intrygujące, głębokie, uzależniające, niszowe perfumy Passoir Extra skomponowano z myślą o paryskich nocach, podczas których wszystko może się wydarzyć. Pełne słodyczy, skrzące się jaśminem, kwiatowo-owocowe otwarcie niczym kręte i ciasne uliczki Paryża prowadzi ku ciepłej, zmysłowej energii wyrażonej przez akord kaszmeranu, wanilii, żywicy, ambroksanu i paczuli. Bliskie ciału, idealne dla kobiet, które lubią charakterne, nie dające się zapomnieć zapachy. No i ja lubię charakterne, nie dające się zapomnieć zapachy i ostatnio coraz bardziej idę w tę stronę, także różne wybrałam. Wiecie, to nie jest tak, że te niszowe mają tylko i wyłącznie zapach właśnie jakiś kadzidlany, mocny i tak dalej. Absolutnie nie. Na przykład właśnie ten Bouquet de Hongrie to jest bukiet węgierski. To jeden z najpiękniejszych owocowo-kwiatowych zapachów kultowej paryskiej marki. Słodki i delikatny, doskonale odzwierciedla żywą woń dojrzałych kwiatów. To znakomite perfumy niszowe dla kobiet, które cenią klasykę. No i tak wiecie, generalnie jest bardzo wiele zapachów, które jak poczytamy, to akurat z tej marki naprawdę mnie interesują. I chciałabym czegoś spróbować zdecydowanie. Następną marką, o tej marce to już wiem od bardzo dawna. Od bardzo dawna się tą marką interesuję. Buteleczki są po prostu przewspaniałe, a chodzi o markę Tamin. Tamin London to jest marka, która powstała w 2013 roku w Londynie, opowiadająca historię bricolażu, brytyjskiej kultury i dziedzictwa. I tak naprawdę buteleczki są mega proste. Właśnie też mi się to podoba, że większość tak naprawdę oprócz jednej marki, ta jedna ma... Tą jedną markę wybrałam, bo właśnie na grupach mi o tym mówili, ale to zaraz do tego przejdę. Tutaj zapachy, które tak naprawdę wybrałam, to jest Riviera i to jest zapach, harmonijną kompozycję zapachu Riviera zainspirował kształt i elegancja wykonywanych z kamieni szlachetnych naszyjników. Rytmiczny układ klejnotów składających się na oryginalną biżuterię stał się punktem wyjścia dla budowy tych uwodzicielskich perfum. Otulającą zapachową kolię tworzą ciepłe nuty przypraw, pieprzu, szafranu, cynamonu, łagodnie przechodzące w drzewno-kwiatowe rejestry z dominantą ultrakobiecej róży. Całość wieńczy zmysłowy, skórzany akord w ambrowo-udowych objęciach. To jest coś bardzo mocnego moim zdaniem.
Bardzo dużo zapachów tej marki właśnie podobnie wygląda. Jest albo takich trochę skórzanych, udowych. Jeżeli ktoś nie cierpi tego typu zapachów, to może mu się ta marka nie spodobać, ale też nie skreślajcie jej, dlatego że w tej marce jest sporo zapachów, w których jest coś, co przełamuje ten ud, ewentualnie tę skórę. Na przykład takie trochę nuty gourmandowe. Są też nuty owocowe, ale najwięcej chyba jest z nutami kwiatowymi. Jest zawsze coś, co przełamuje i wcale nie jest tak, że te perfumy są zdominowane tylko i wyłącznie przez ud czy przez skórę. Są bardzo ciekawe, niezwykle trwałe, intrygujące i na pewno jest to coś zdecydowanie innego niż w mainstreamie. Chociaż mainstream też potrafi mieć jakieś udowe, ciekawe rzeczy. No, ale to jest naprawdę totalnie coś innego i to jest taki, mam wrażenie, wyższy level tworzenia zapachu. Następna marka to jest Trudon. Trudon to marka perfum oraz świec zapachowych, której tradycje sięgają 1643 roku. To wtedy Claude Trudon otworzył swój pierwszy sklep przy słynnej Rue Saint-Honore w Paryżu. Wysoka jakość i tradycyjne rzemieślnicze techniki znajdują się w centrum filozofii Trudon, a świece marki do dziś powstają w fabryce we francuskiej Normandii. I świece też można kupić. Generalnie każdą tę markę kupicie u nas. I ja tutaj wybrałam taki zapach Trudon Ela. To jest XVIII-wieczna francuska manufaktura luksusowych świec. Może śmiało pochwalić się także perfumowym portfolio, które rozwija od 2017 roku. Kobietom, które chciałyby się z nim zapoznać, polecamy zacząć od zapachu Ela. Właśnie dlatego go wybrałam, bo wszędzie jest, że od niego trzeba by było zacząć. Kwiatowy akord zbudowany wokół neroli, jaśminu, tuberozy i ylang-ylang znakomicie dopełniają w nim subtelne nuty owoców i drzew. To świeży, elegancki zapach, idealny dla kobiet. No i brzmi bardzo normalnie, ale mimo wszystko jest jakaś ekscytacja, bo jest takie wrażenie, że jak nisza i taka marka, jeszcze z taką tradycją, no to, że łączy to w taki sposób bardzo ciekawy. O, tak bym to ujęła. Kolejna marka, o której chcę Wam powiedzieć, to jest Headspace. Headspace to jest francuska marka niszowych perfum, założona przez Nicolasa Chabota. Łączy ona naukę z poezją, tworząc nowoczesne i radykalne zapachy niszowe, które wykorzystują technologię Headspace. Technika ta polega na uchwyceniu zapachu surowego składnika w jego naturalnym środowisku i precyzyjnym odtworzeniu go w formie perfum. Flakony Headspace zaprojektowane przez Julesa Dinon nawiązują do małych buteleczek używanych przez perfumiarzy. Są one minimalistyczne, czyste i ponadczasowe. Odzwierciedlają ekskluzywność i unikalność każdej kompozycji zapachowej. No i ja tutaj wybrałam taki zapach jak Santal, który mnie po prostu zainteresował. Opis oczywiście, no bo co ja mogę powiedzieć, tylko że słuchajcie, jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, może zatrzymam się na chwilę przy tej marce, że to, że ja robię ten film, to nie po to, że ja będę kupowała te zapachy w ciemno. Ja po prostu, to nie jest trudne, żeby zdobyć odlewkę takich perfum. Odlewkę, próbkę, ale ta próbka też jest raczej odlewką i spróbować zapachów. Te zapachy są drogie generalnie jako próbka, czyli na, nie wiem, 2 ml potrafi kosztować 100 zł. Jest to droga impreza, tylko że jeżeli ja jestem już nastawiona na poszukiwanie nowych doznań zapachowych, czegoś totalnie odmiennego od tego niż mam, no to czas na jakąś inwestycję. Niestety bez tego się raczej nie obędzie. Jeżeli chodzi o zapach Santal, jest to kameralny zapach, który nutami musującego szampana, czerwonych owoców, kremowym sandałowcem i ogrzewającym całość szafranem buduje aurę bezpieczeństwa i ukojenia. Santal
polubią kobiety, które szukają lekkich, ciepłych i jasnych perfum. Ta prosta kompozycja ma w sobie coś marzycielskiego, a jednocześnie pełnego komfortu i otulającego. No sami powiedzcie, że robią te opisy wrażenie. A jaka jest rzeczywistość? Któż to wie, nie? Dalej, słuchajcie, marka Ella Kay. To jest Sonia Konstant inaczej. To znaczy Sonia Konstant założyła markę Ella Kay. Bardzo niewiele dzisiejszych domów perfumeryjnych zostało stworzonych przez kobiety perfumiarki. Ona jest perfumiarką. Ella Kay jest wyjątkiem. Jako perfumiarz i projektantka niektórych z wiodących światowych marek perfum, Sonia Konstant oddaje hołd odważnym, stanowczym kobietom za pomocą Ella Kay. Zapachy Ella Kay to wspaniałe podróże, które wprowadzają Cię w piękną i różnorodność świata. To wspomnienia zapachowe, poetyckie zapachy kilku wyjątkowych i cennych chwil, z których każdy opowiada o zawieszonym momencie doświadczanym na całym świecie. Generalnie nazwa Ella Kay jest nazwą związaną z bardzo bliską jej osobą. To takie gwoli wyjaśnienia. Natomiast nazwa zapachu, który głównie z jej strony wynika, że jest jakimś takim ich hitem w sumie i warto się tym zapachem zainteresować, to jest, ale też z tego Mood Scent Baru, też ten zapach był słuchajcie, u nich w rankingu. To jest Pluie Su Along, nie wiem jak się czyta, naprawdę bardzo trudna nazwa, zainspirowane wietnamskimi zatokami, no i tak się nazywa po wietnamsku, ich morskim klimatem i petrykorą ciągnących się wzdłuż nich gór. Pluie Sur Halong są perfumami, które ucieleśniają zapach wody w każdej jego formie. Słodkie, a zarazem świeże ucieleśniają to, jak powinny pachnieć niepowtarzalne perfumy dla kobiet. Było na grupie takie pytanie od dziewczyny. Wysłała zdjęcie gór i wody i powiedziała, że chce taki zapach, który po prostu odzwierciedla ten widok. I ktoś właśnie polecił ten zapach. I stąd też, oprócz tego, że w Mood Scencie było w rankingu ta marka i też ten zapach, to oprócz tego o tej marce generalnie dowiedziałam się właśnie z grupy. Dalej to jest marka polecona przez Kamilę. Pozdrawiam Cię serdecznie, Kamilo. Jesteś super babeczką, mega zabawną. Ja uwielbiam czytać Twoje komentarze, po prostu sikam. Nie wiem, czy Twoim zamiarem jest mnie rozśmieszyć, ale zawsze padam ze śmiechu. Chodzi o Rocha Parfum. Oczywiście macie, jak te nazwy się piszą i tak dalej, bo ja je jednak czytam trochę je inaczej. Bo nie wiem, czy się czyta Rocha po hiszpańsku, czy Roja, czy Roja, nie mam pojęcia, więc wybaczcie mi. Może Roja, bo to jest akurat marka z Wielkiej Brytanii. To jest luksusowy dom perfumeryjny założony w Wielkiej Brytanii w 2011 roku. Od kreatywnych zapachów firmowych, wyłącznie parfum i eau de parfum, po kolekcje domowe, każdy element jest wytwarzany przy użyciu najwyższej jakości surowców. Roja tworzy zapachy, które ujawniają emocje i odbudowują wspomnienia, pozwalając każdemu autentycznie wyrazić własną osobowość. I takim zapachem najpopularniejszym, tak zauważyłam, że to jest chyba taki najpopularniejszy, to jest Roja Elysium. W ogóle muszę powiedzieć, że oni tworzą uniseksy, ale też tworzą dedykowany kobietom i mężczyznom. I Elysium, mam na myśli ten zapach dedykowany kobiecie, ponieważ jest bardzo dużo zapachów Elysium flankerów, też chyba tego Elysium dedykowanych mężczyznom. I one mają zupełnie inne buteleczki.
I to jest zapach z silnym, niezależnym duchem. Nasza bohaterka wytycza własną ścieżkę przez fantastyczny krajobraz. Obudzona jest dotykiem. Kwiaty rozkwitają w najpiękniejszy, najbardziej pachnący sposób, rzucając kalejdoskop kolorów na horyzont, orzeźwiająco słodki aromat obdarowany mnóstwem darów ze świata przyrody. Elysium to eteryczna mieszanka pysznych owoców i przejrzystych kwiatów zawieszonych w miękkiej chmurze piżm. Przechodząc od bohaterki do boskiej bogini, raj, w którym mieszka, jest całkowicie jej własnym dziełem. No tak enigmatycznie bardzo napisane. I drugi zapach to jest 51 i to jest odnośnie pewnego adresu i bardzo mnie zaintrygował opis. Słuchajcie, witamy w Mayfair, prestiżowej dzielnicy Londynu, gdzie nasz butik znajduje się pod adresem 51 Burlington Arcade, zainspirowany klientką Roja Parfum. 51 to zapach kwintesencji dziewczyny z Uptown, z wyczuciem najlepszej biżuterii i nosem do najlepszych zapachów. Życie w luksusie to jedyny sposób, jaki zna. Spełniając najbardziej wybredne gusta, 51 koncentruje się wokół eleganckiego bukietu róż, jaśminu i lilii, umieszczonych w wystawnym łożu wanilii, mistrzowsko wykonany przykład stonowanej opulencji. 51 jest fachowo skrojony, aby pasować do kobiety, która ma wszystko. Z wyrazem niewymuszonej gracji, pozłacana złotem i ozdobiona perłami, sunie w kierunku swojego osobistego placu zabaw The Burlington Arcade. No właśnie, kto by nie chciał zaznać luksusu, nie? Kolejna marka, słuchajcie, to jest właśnie Mouche, ponieważ no, ona jest w kręgu moich zainteresowań, była jako pierwsza. Jest to chyba najbardziej znana, rozsławiona marka niszowa, jaka może być. Mam takie wrażenie. Jest też bardzo mocno dla nas dostępna, ogólno wręcz dostępna. Mamy możliwość zakupienia na różnych stronach, więc te ceny też są różne, można gdzieś znaleźć taniej, drożej. Mało tego, to jest marka, którą z łatwością też znajdziecie na Vinted, ktoś może sprzedawać. Jest ogólnie rozsławiona. I ja już wiem dlaczego i mi się to bardzo podoba. I to są zapachy właśnie, które ja dopiero zaczęłam odkrywać, ale to jest w ogóle coś niesamowitego. I podejrzewam, że moja przyjaciółka, jakby mnie powąchała, to by powiedziała byle, bo ona nie jest jeszcze na tym etapie, ona jest na etapie mainstreamów, ale ja już jestem na innym etapie, już lubię co innego, więc Mouche jak najbardziej spełnia moje wymagania. I o tej marce nie wiem, czy muszę Wam cokolwiek jakiegoś takiego mówić, ale ponieważ już opowiadam Wam trochę, coś czytam Wam o tych markach, no to i tu mam coś do przeczytania. Jest to luksusowy dom perfumiarski Mouche. Został pierwotnie stworzony w 1983 roku, czyli ma tyle lat co ja, jako manufaktura tworząca zapachy na osobiste zamówienie rodziny królewskiej Omanu. Założyciel, członek rodziny królewskiej, szejk Sid Hamed bin Hamud, miał ambicje odtworzenia dawnej świetności arabskiej sztuki perfumiarskiej, traktując ją jako integralną część bogatej kultury Orientu. Sułtan miał zwyczaj obdarowywać pachnidłami głowy państw i rodziny królewskie. W ten sposób sława Mouche obiegła cały świat i zdobyła reputację ulubionych pachnideł arystokracji. I w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że one też mają takie właśnie jakby korony, te zatyczki, zdobione na końcu takim kamykiem, jakimś jakby biżuterią, więc one najbardziej, ta marka przypomina mi zdecydowanie perfumy arabskie, ale to wszystko jest jeszcze w moim takim kanonie piękna. Znaczy po prostu uważam, że są ładne, bo są po prostu proste jedynie co te zatyczki, ale jeżeli weźmiemy Roja Parfum, nie wiem czy Roja, czy Rocha, tak chce mi się powiedzieć Rocha, nie pasuje mi w ogóle te Roja. Tam też te zatyczki są bardzo bogate, na potęgę, a cała buteleczka jest bardzo prosta, tylko te właśnie zatyczki, także no
Nie przeszkadza mi to. No i oczywiście tu nie będę Wam mówiła o zapachach, bo 5 zapachów, które mam, to jest, uważam, już na teraz petarda. I słuchajcie, ja tu siedzę, ja mam całe ręce w tych zapachach, ja je non stop czuję, a ręce wyciągnięte ode mnie na całą długość moich rąk i naprawdę czuję, także wspaniałe. Kolejna marka to jest z polecenia od Was też, to jest marka M. Micallef. Jedna z Was, o ile się nie mylę, napisała mi to w poście w społeczności, że to jest marka, która jest numerem 1 dla tej osoby. I to jest Micallef, to jest obecnie jeden z najbardziej cenionych niszowych domów perfumeryjnych na świecie. I tego nie wiedziałam, dopóki Ty mi nie napisałaś. Założony w 1996, więc no już trochę lat ma, wiedzie prym wśród młodych niszowych domów perfumiarskich ostatnich kilkudziesięcioleci. Wody perfumowane M. Micallef to synonim luksusu i pasji twórczej. Ja sobie tu wybrałam taki zapach Ananda, ale po prostu no, po opisie. Ale jeżeli mnie dalej oglądasz, jesteś ze mną, to bardzo Cię proszę, napisz mi Twoje ukochane zapachy tej marki. Otwierając się nutami owocowymi, Ananda rozkwita w przepyszny kwiatowy zapach z wyraźnie wyczuwalnymi nutami gruszki i śliwki spoczywającymi na tle białego piżma, posypanego mimozą. Zapach ujawnia delikatną miękkość i zmysłowość. Perfumy są odą do wiecznej kobiecości. Jak słyszę w ogóle, że perfumy są ultra kobiece, albo są właśnie jakąś odą do kobiecości, albo podkreślają kobiecość, to jestem już zaintrygowana, bo ja uwielbiam takie bardzo kobiece zapachy. Lubię też uniseksy, ale bardzo też lubię takie bardzo, bardzo kobiece. Następna marka, słuchajcie, o której Wam powiem, to jest marka Fragrance du Bois. Nie wiem, czy słyszeliście też o tej marce, ale przeczytam Wam, co oni o sobie na swojej stronie piszą. Pozwól, aby nasze prestiżowe perfumy zabrały Cię w podróż rozkoszy zmysłów i przeniosły do innego królestwa. Królestwa majestatu, w którym ekskluzywne zapachy świadomie tworzone przez mistrzów perfumiarstwa i wyłącznie z najlepszych składników mogą przekształcać myśli, uczucia i emocje. Poznaj sugestywne, charakterystyczne zapachy, które poruszają duszę, pozostawiając niezatarte wspomnienia wszystkim, którzy się z nimi zetkną. Nasze dziedzictwo jako światowej klasy dostawcy luksusowych perfum jest zasłużone. Współpracujemy tylko z najlepszymi w branży. Dlatego nasze pożądane kolekcje perfum ewaluowały na przestrzeni lat, zyskując globalną sławę i torując szlak w świecie perfum. Coś naprawdę magicznego dzieje się, gdy liderzy w swojej dziedzinie łączą się, aby dzielić się swoim darem, pasją i kreatywną wizją. Tym czymś jest Fragrance du Bois. Wejdź do naszego imperium zapachów i odkryj na własne oczy to, co najlepsze w arabskiej, nowoczesnej, współczesnej i klasycznej francuskiej perfumerii artystycznej. Poznaj najlepsze pozyskiwane w zrównoważony sposób czyste olejki perfumeryjne i pozwól, aby nasze wykwintne aromaty otoczyły Cię silną chmurą obietnic i pasji. Brzmi dobrze, czy nie? Jeżeli chodzi tu o zapach, tych zapachów jest mnóstwo. Z opisu chciałabym mieć mnóstwo. Natomiast wybrałam Lovers i to jest zapach, który został stworzony dla kochanków. Ten aromatyczny afrodyzjak odzwierciedla nieskażoną błogość romantycznych przerywników i wspólnej przyjemności. Kolejne perfumy for Lovers Collection, bo to jest cała kolekcja, marki Fragrance du Bois czerpie inspirację z wiecznej historii miłosnej rozwijającej się strona po stronie dla mężczyzn i dla kobiet, a przede wszystkim do dzielenia się podczas wspólnych chwil. Perfumy Lovers to esencja ekskluzywności, idealna dla osób szukających wyjątkowego zapachu, który oddaje ich indywidualność i klasę. Bogata kompozycja nut sprawia, że zapach jest wielowymiarowy, zmieniający się w trakcie noszenia i wywołujący emocje na każdym kroku. Niezapomniany aromat tych perfum pozostanie w pamięci każdej osoby, która je poczuje, tworząc wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę, która towarzyszy noszącemu przez cały dzień. Piękny opis. W ogóle to, że to jest jakiś afrodyzjak, że kochankowie, mnie to przekonuje.
Kolejna, słuchajcie, marka. Tu nie mam przy tej marce wybranego żadnego zapachu, bo polecanych na tej grupie jest ich przeogromna ilość. I szczerze, po prostu trzeba by było coś powąchać. Już nie mam parcia też, żeby o jakichś zapachach Wam tu strasznie mówić, ale zbliżamy się do końca, więc jest dobrze. Kolejna marka, słuchajcie, to jest marka Xerjoff. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się czyta. Zielonego. Xerjoff to włoska marka niszowych perfum, która została założona w 2003 roku przez Sergio Momo, jednego z najlepiej rozpoznawalnych perfumiarzy. Perfumy Xerjoff powstały w konkretnym celu, bowiem za pomocą właśnie tej marki Momo pragnie przywrócić świetność XIX-wiecznej sztuki włoskiego perfumiarstwa. Powiem Wam, że właśnie o tę markę mi chodziło. To jest marka, która dla mnie bardzo, buteleczki przypominają arabskie perfumy. To jest jedyna marka, gdzie buteleczki są takie na pograniczu tego, co ja lubię i co mi się podoba, ale sama marka jest bardzo pożądana. Właśnie na tej grupie, na których jestem w sumie na 2 grupach, to na tych grupach dziewczyny piszą i też mają te zapachy i opisują je jako coś nieziemsko wytwornego, totalnie indywidualnego i przede wszystkim bardzo często piszą, że mimo, że to jest marka niszowa, to bardzo wiele z tych zapachów jest bardzo uniwersalnych i spodoba się prawie każdemu. No chyba, że ktoś już naprawdę jest jakiś taki strasznie, ale potrafią być świeże, owocowe, kwiatowe i że generalnie każdy znajdzie w tej marce coś dla siebie. Więc dlatego mnie ta marka zaintrygowała. Poza tym też na stronie, słuchajcie, Tago Mago albo jakiś, ale chyba Tago Mago. O tej marce też czytałam i jest bardzo dużo zapachów tej marki. Także generalnie dostępność bezproblemowa, bo ta marka też jest na Notino. Prawie każda marka jest na Notino, słuchajcie. O ile nie znajdziecie tego za bardzo na Douglasie, na przykład Fragrance du Bois normalnie jest na Notino. Większość naprawdę znajdziecie, Micallef też, znajdziecie na Notino. Rocha też znajdziecie na Notino. Niewiele jakichś tam zapachów, ale też znajdziecie, więc jeżeli lubicie kupować z Notino, to na pewno którąś z tych marek dostaniecie. I właśnie jestem w szoku, bo w ogóle z Sephora to nic nie ma, tak naprawdę żadnych niszy. Douglas troszeczkę ma, a chyba najwięcej jednak Notino. To tyle, jeżeli chodzi o tę markę. Następna marka, przedostatnia, o której Wam opiszę, a później jeszcze Wam powiem tak po prostu, czym się interesuję. To jest marka Meo Fusciuni. To jest Meo, a właściwie Giuseppe Imprezzabile. Z wykształcenia jest chemikiem specjalizującym się w ziołolecznictwie. Studiował też antropologię i etnobotanikę. Skrzętnie zgłębia wiedzę z zakresu medycyny naturalnej i aromaterapii. Może właśnie dlatego ucieka od typowej nomenklatury. Zamiast nosem czy perfumiarzem woli być nazywany, jak w starożytności, aromatario. Osoba, która w pochodzeniu, właściwościach i obróbce ziół i przypraw wie wszystko. My bez zawahania dodałybyśmy czarodzieja, bowiem to właśnie robi i poprzez zapachy. Czaruje. Meo Fusciuni oferuje więc nie tylko wyjątkowy produkt, ale również, jeśli nie przede wszystkim, pewną piękną wizję świata. Świata filtrowanego przez wrażliwość niezależnego twórcy, świata poetyckiego i mistycznego, zachęcającego do poszukiwań i pokazującego, jak wiele możemy zyskać, jeśli tylko odpuścimy i jeśli tylko dopuścimy do siebie odrobinę magii. Nie trzeba szukać daleko. Według Meo ta ocena jest w codziennych gestach, rytuałach, uczuciach, w ukochanych piosenkach, w przypadkowych spotkaniach, we wspomnieniach z podróży lub planowaniu kolejnych.
Myślę, że w większości po prostu pierwszy raz słyszycie nazwy tych marek i tak dalej, bo to są wszystko jakieś polecenia, albo właśnie z tych grup, albo od Was, albo po prostu marka jest znana jako marka niszowa typu Amush i Xerjow, bo one dwie naprawdę są moim zdaniem bardzo takie popularne. I nie wiem, czy jest i Rocha tak samo, jest bardzo popularną marką. Także możecie znać, mogliście widzieć, ale ceny mogły Was odrzucać. I ostatnia taka marka, którą Wam opiszę, to jest marka The Merchant of Venice i to jest marka od Agatki. Zapytałam ostatnio, bo napisała mi komentarz pod filmem. Ja ją zapytałam, taka Twoja ukochana marka, i w sumie mówię, a nie wiem, ale mówi, wiesz co, chyba będzie to The Merchant of Venice właśnie. No i zaczęłam sobie szperać, tam szukać, oczywiście też jest dostępna bez żadnego problemu i oczywiście też jest cenowo fantastyczna. One wszystkie cenowo zabijają, to nie oszukujmy się. Ale wydaje mi się, że po prostu zamiast kupować 5 czy 4 czy 3 flakonów, czy nawet 2 flakonów w miesiącu, to można po prostu kupić jeden, a jak nie damy rady nawet jednego, to rozłożyć to sobie na 2 miesiące, uzbierać i mieć coś fajnego, konkretnego i innego przede wszystkim. Jest to niszowy dom perfumeryjny The Merchant of Venice. Został założony jako hołd swojej małej ojczyźnie Wenecji. Wenecja to miasto magiczne, położone na pograniczu lądu i morza. Podziwiane przez artystów od Szekspira po noblistów XX wieku za kanały, urzekającą atmosferę karnawału, bogate renesansowe pałace i setki wszędobyskich kotów. Od końca średniowiecza była również jedną z politycznych i handlowych stolic Europy, pełniąc funkcję bramy do Orientu, Bizancjum, Turcji, krajów arabskich i Indii. Każda butelka jest stworzona ręcznie przez legendarnych weneckich szklarzy. I tak też patrzyłam u nich właśnie, bo to w ogóle jest z ich strony, cała ta informacja. I tak patrzyłam, że no, wierni tradycjom są, to nie można powiedzieć, że nie. I słuchajcie, tak naprawdę dobiegliśmy do końca, a na koniec Wam tylko powiem jeszcze, że w kręgu moich zainteresowań nadal są jakieś takie marki ogólnoznane, ale nie ich ogólnoznane zapachy. Mam na myśli Byredo, ogólnie marka bardzo droga i ja uważam, że to jest, nie wiem czy to jest mainstream, słuchajcie, bo oni też mają bardzo ciekawe, inne zapachy i kiedyś Wam mówiłam o Bal d'Afrique, Bal of d'Afrique, Bal d'Afrique, nie pamiętam już jak się nazywa zapach, może Wam po prostu go napiszę. Miałam kiedyś próbkę od Moni i był przepiękny. No, zapachy kosztują swoją cenę, ale naprawdę są bardzo ciekawe. Interesuje mnie też Armani Privé, ale właśnie te Privé, czyli ta droższa półka cenowa, a nie te zapachy mainstreamowe, oraz DKNY Donna Karan New York Cashmerita kolekcja, o której Wam mówiłam w moich nowościach perfumeryjnych. Nie mogę jej nigdzie dostać, to znaczy nie ten zapach Palo Santo mnie interesuje, tego zapachu nigdzie nie mogę dostać. 2 bodajże inne są dostępne już chyba na Liko do kupienia. No najtańsze to też nie jest, ale bardzo mnie intryguje ta kolekcja, także tu też chciałabym coś pokombinować. Oprócz tego oczywiście interesuje mnie nadal Dior, ta też kolekcja butikowa. No tak jak wiecie, tam próbowałam kupić zapach, który do mnie nie dotarł do dziś dnia i chyba nie dotrze. I tyle. I to jest na razie wszystko. I nie chciałabym poszerzać tej bazy marek, bo jak widzicie jest tego bardzo dużo i dopóki nie poznam, nie spróbuję i nie będę wiedziała, to nie chcę dokładać do tego już nic innego, ale być może to się zmieni, bo jeżeli zechcecie, żebym ten przegląd marek niszowych Wam robiła i
jedna marka, jeden odcinek, to być może coś dojdzie, bo być może dowiem się znowu o czymś fantastycznym. Natomiast nie zakładam tego i też nie będę próbowała wzbogacać swojej wiedzy tylko po to, żeby do tej listy dopisać kolejną markę niszową. Spróbuję na razie pozdobywać jakieś odlewki tego i po prostu popróbować. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Także co? Na tyle, kochani. Dziękuję Wam. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami. Czy którąś z tych marek znacie oczywiście i jakie zapachy macie, jeżeli macie. Dziękuję Wam za dzisiaj i buziaczki, kochani. Pa!